Cześć, cześć, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić płaszczyk na szydełku. Coś, czego chyba jeszcze u mnie nie było, aczkolwiek można też uznać to jako kardigan. Nazywam to płaszczyk, ponieważ, no tak, zaplanowałam guziki, które ostatecznie i tak nie wszyłam, bo nie mogę się zdecydować, które może Wy mi ułatwicie sprawę. Jest kołnierz, no i jest opcja oczywiście kieszeni. Jeśli chodzi o sam krój, będzie to bardzo prosty krój. Będziemy praktycznie każdy z paneli robić sobie osobny panel tył, przód, prawy, przód, lewy. Zrobimy sobie delikatny podkrój, zrobimy sobie kołnierz. Pokażę Wam, jak zrobić sobie dziurki na guziki. Ja tego nie zrobiłam, ponieważ jest też druga opcja, którą pokazuję na samym końcu. Można sobie taki zrobić tutaj oczka łańcuszka i ewentualnie, jeśli wybiorę te guziki, po prostu będę zaczepiała o taki sznureczek. Też jest taka opcja. No, muszę się zdecydować, może jeszcze jakieś inne uda mi się gdzieś znaleźć. Na razie jakoś tak nie przemawiają ze mną, ale nie bójcie się, te guziki oczywiście ja Wam pokażę, jak zrobić. No i też kieszeń. Kieszeń właśnie proponuję zrobić z tego samego wzoru, co kołnierz i ściągacze. Też nie jestem do końca jeszcze przekonana, czy wszyję, chyba jest troszeczkę za mała, ale na końcu również Wam właśnie o tym poinformuję. No i oczywiście rękawki. Ja robię ten płaszczyk właśnie luźny, dlatego jest dla mnie płaszczykiem, bo nie ma de facto wielkich ściągaczy. Bardzo malutkie ściągacze, tak tylko po to, żeby się cały płaszcz po prostu nie zawijał. Ja już sobie ściągnę to, żeby Wam pokazać dokładnie, jaki on tutaj jest wielki. O, zobaczcie, na samym końcu mam bardzo delikatny ściągacz, tylko po to, żeby po prostu on się mi jakoś nie podwijał, czyli ja chciałam, żeby to był taki typowy płaszcz. Wy oczywiście możecie sobie zrobić z tego tak naprawdę taki duży sweter, robiąc sobie naprawdę większy ściągacz i to też będzie fajnie wyglądać. Przyznam szczerze, że tak zaczynałam, ale z końcu sprułam, sama nie wiedziałam, co z tego będzie ostatecznie. No i rękawy. Rękawy są u mnie dla mnie też również robione właśnie z prostokąta, czyli po zszyciu tutaj tych części rękawy doczepiam w taki sposób tutaj, a później na samym końcu, kiedy mamy już zszyte i rękawki, tutaj zszywa się tylko boki, czyli tak naprawdę prosty projekt po prostu ze zwykłych paneli do zszywania, tak żeby każdy mógł spróbować swoich sił, nawet osoby początkujące. Wzór, który wybrałam tutaj do tego płaszcza jest nowy, jeszcze nie był u mnie na kanale. Chciałam, żeby przypominał trochę wzór prawych oczek na drutach. Ja również robię na drutach, ale bardziej wolę na szydełku. Podoba mi się po prostu splot szydełkowy. Dla mnie jest taki nietypowy, można dużo rzeczy wykombinować, ale na drutach no, są te prawe oczka, które zawsze mnie męczą, jak te prawe oczka uzyskać na tym szydełku. No więc wydaje mi się, że są w miarę podobne. Podoba mi się to, że po prostu on tak przypomina trochę na płaszczyk na drutach. Ktoś by się musiał wpatrywać, żeby stwierdzić, z czego on jest. Tutaj mam rękawki, które można wywijać, można nie wywijać, można sobie zrobić dłuższe, można krótsze. Ja, jak widzicie, nie mam zbyt długich, jest to bardziej jesienny płaszcz, więc nie chcę, żeby do końca no, wszystko mi zakrywał. Poza tym wydaje mi się, że nawet jak zrobicie krótszy i będzie na przykład pod spodem jakiś cieplejszy sweterek i Wasz ściągacz biały na przykład sweterek, może to też super wyglądać, kiedy ten ściągacz będzie wystawał, bądź większa, dłuższa rękawiczka. To wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Wy możecie sobie sami zadecydować, co tak naprawdę chcecie, czyli jakie guziki, ile guzików, czy w ogóle robić guziki, czy jakiś ściągacz, jaka długość. No dobra, ale jaka włóczka? Słuchajcie, no niestety zużyłam trochę drogiej włóczki. Jest to włóczka firmy Drops Merino Extra Fine, ale jest to włóczka, która ostatnio była na promocji, było aż 30% taniej, więc ja upolowałam ją na promocji i się cieszę z tego, że udało mi się kupić ją taniej. Jest to włóczka, która na pewno będzie Wam służyć na lata. Jest to wełna merino, ona nie będzie gryzła, jest gruba, w 50 gramach ma 105 metrów, więc no jest to dosyć gruba włóczka, więc płaszczyk też będzie ciepły. Ale tak jak mówię, nie musicie używać tej włóczki. Jeżeli macie swoją ulubioną, bądź można łączyć dwie cieńsze, możecie jak najbardziej próbować. Po prostu zróbcie próbkę wzoru. Ja pokazuję właśnie próbkę, jak zrobić. Wybierzcie próbkę i sprawdźcie, jak ona się zachowuje. Ja też trochę celowo użyłam włóczki merino, wełny merino, tej włóczki, ponieważ wiem, że wełnę merino można ładnie rozciągnąć. Ona się nawet rozciąga i ja też zastosowałam to, żeby się ono rozciągło, żeby ten płaszczyk był dłuższy, żebym nie musiała użyć aż tyle motków, żeby to nie było takie drogie. I powiem Wam, że po długości można nawet od 10 do 15 cm rozciągnąć i nie ma to wpływu na jakiś inny wzór, wręcz odwrotnie.
Wzór jest troszeczkę taki, można powiedzieć, sztywniejszy, gdy się go przerabia zbyt małym szydełkiem, a po wypraniu on po prostu mięknie i jest taki delikatny. I dlatego ja też celowo użyłam dużego szydełka, 6 mm. Producent zaleca tutaj 4, czyli jeżeli macie inną włóczkę i na przykład producent zaleca 3, to weźcie na przykład szydełko 5, weźcie o 2 numery większe, spróbujcie, w ogóle spróbujcie większym i mniejszym i zobaczcie, co Wam się lepiej podoba. Także nie jest to jakaś dedykowana włóczka do tego wzoru, po prostu ja lubię tą wełnę merino i jak już robię sobie ten płaszczyk, to chcę, żeby był raz, a porządnie zrobiony. Wiem, że jest jeszcze taka włóczka, ona się nazywa bodajże właśnie Alize Baby Best. No to jest niestety włóczka akrylowa, ale ma domieszkę bambusa. 90% akrylu, 10% bambus. Ja jak zaczynałam tworzyć swetry, to oczywiście też nie do końca używałam włóczek takich droższych, więc próbowałam różne. Ta włóczka w 100 gramach ma 240 metrów, więc powiedzmy podobnie. Natomiast no ma w środku ten bambus, jest bardzo milutka, pomimo że jest to akryl i jest bardzo to miłe. Ale ja już mam przerobiony z tego kardigan i musicie wziąć pod uwagę to, że on się będzie mechacił. Ale jest to tańsza wersja po prostu, jeżeli chcecie na przykład sobie zrobić właśnie coś podobnego, podobnej grubości. Ok, czyli tak, włóczkę mamy. Ja wszystkie informacje zostawię oczywiście w opisie. Na dole będzie kolor włóczki, u mnie to jest 0,6, będzie ilość motków, czyli tu chyba 14, będą wymiary, jakie zrobiłam, no i link do tego, jak ewentualnie sobie zszyć, ponieważ ja tam mówię, że wyjątkowo przy tym filmie nie pokazuję, jak zszywam, ponieważ nie chcę za każdym razem tego robić, ale jest specjalny filmik, w którym możecie się wzorować i właśnie sobie zszyć. Czyli tak jak widzicie, płaszczyk jest gruby, fajny, cieplutki, długi. Mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Będzie to płaszczyk z kołnierzem, czegoś chyba jeszcze u mnie nie było na kanale. I od razu Wam mówię, że jeżeli nie chcecie robić płaszczyka, możecie sobie też zrobić taki bezrękawnik długi. Nie musi mieć on w ogóle rękaw. Można sobie ten rękaw wykończyć delikatnie takim ściągaczem i zrobić sobie taki sam długi bezrękawnik. Kiedyś ktoś mnie pytał o taką kamizelkę właśnie rozpinaną. Wydaje mi się, że można spokojnie właśnie w taki sam sposób zrobić sobie taką kamizelkę. Ja też miałam przez moment pomysł, żeby nie robić tych rękawów, ale jednak je zrobiłam. Więc mówię, sposobów na modyfikowanie tego wzoru jest bardzo dużo, wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na film i chciałabym Was zachęcić, żebyście zostawiali zdjęcia na Facebooku czy Instagramie z przerobionych moich projektów, ale Waszych robótek. Będzie mi bardzo miło, żebyście tak samo pisali do mnie śmiało, bo nie jest tak, że jestem zasypywana wiadomościami, nie myślcie tak. Jeżeli macie jakieś problemy, to też piszcie. No i chwalcie się tymi zdjęciami, bo to jest bardzo miłe dla mnie i też pomocne dla Was, bo wtedy wiecie, że ktoś przerobił, udało się, przerobił innym kolorem, fajnie wygląda w innym kolorze i wtedy też się decyduje na to, żeby to zrobić. I ja doceniam też to, że właśnie zostawiacie łapki w górę, że piszecie komentarze, bardzo się z tego cieszę, mój kanał się wtedy rozwija i ja mogę kupować dzięki temu włóczki na kolejne projekty. I z tego się cieszę. Słuchajcie, jeśli właśnie chodzi jeszcze o ten płaszczyk, ja Wam mówiłam, że robię szalik i właśnie przed tym płaszczykiem jest projekt na szalik, który mam nadzieję, że Wam się w końcu spodoba i odwiedzicie, ponieważ tam ma trochę słabe wyświetlenia. Jest to szalik bardzo szybki, prosty, fajny, ale dla mnie po prostu był konieczny, żeby przerobić sobie do tego płaszczyka, żeby sobie go ożywić i żeby po prostu, jak każdy płaszczyk zazwyczaj ma szalik, to myślę, że warto mu zrobić taki szaliczek. Mam nadzieję, że Wam się również podoba pomysł z tym szalikiem i płaszczykiem. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Was na Facebooku, Instagramie. Proszę oznaczajcie moje projekty tam, gdzie chwalicie się, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Będzie mi miło i dzięki temu też może zdobędę nowych widzów i będę mogła dalej nagrywać. Ok, no to dziękuję Wam i nie do zobaczenia. Zapraszam na ciąg dalszy. I na samym początku pokażę Wam sam ścieg, wzór, jak będzie wyglądał, natomiast całą resztę, ile nabrałam oczek, od czego zacząć, pokażę Wam w dalszej części. Czyli skupimy się teraz na samym wzorku. Ja już mam przerobiony pierwszy panel, więc będzie mi łatwiej Wam powiedzieć, co będziemy robić. Oczywiście robimy sobie pionowo, góra, dół, od razu robimy sobie ściągacz. U mnie ściągacz jest malutki, ja chciałam zachować bardziej taki płaszczyk, więc nie robiłam sobie dużego ściągacza, ale Wy możecie sobie
sobie go zrobić więcej i powiem Wam właśnie, w którym momencie trzeba nabrać ile oczek, żeby ten ściągacz był większy. I robimy również wzór, tutaj ten nasz podstawowy od razu, więc panel jest gotowy razem ze ściągaczem, więc myślę, że jest to taki plusik. Robię z jaśniejszej włóczki, żeby było lepiej widać. Tutaj włóczka się nie zmienia, jest dokładnie taka sama, szydełko 6 mm. Warto właśnie wziąć duże szydełko, nawet jeżeli robicie z innej włóczki. Do tej włóczki było przeznaczone szydełko 4, więc ja robię o 2 rozmiary większe. Więc jeżeli Wy macie jakąś inną włóczkę, to spróbujcie wziąć o 2 rozmiary większe niż zalecany producent, ponieważ ten wzór jest dosyć ściśnięty. Jeżeli zrobicie takim samym szydełkiem, to może być właśnie taki dosyć ciasny. Dlatego robimy większym. Robimy pętelkę podstawową. Ja nabiorę przykładową liczbę oczek 14. Liczba oczek może być parzysta bądź nieparzysta, nie ma znaczenia. Ważne, żebyście sobie już po prostu rozplanowali, ile będzie miał ściągacz, a ile będzie miał wzór główny. Ale na początek robimy próbkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Nabrałam sobie 14 oczek i jedno dodatkowe przejściowe. Moje 4 pierwsze oczka to już jest od razu ściągacz, więc jeżeli Wy planujecie większe, to musicie przeznaczyć więcej oczek na ściągacz. Pierwsze oczko boczne nie wliczamy do wzoru, odwracamy robótkę, czyli odliczając pierwsze, wbijamy się w drugie, robimy narzut, wbijamy się w tylną pętelkę od naszego łańcuszka i przerabiamy oczka ścisłe z narzutem, czyli całe to oczko musi teraz przejść przez 2 pętelki. Znowu narzut, wbijamy się w oczko, przekładamy włóczkę i jeszcze raz przekładamy przez 2 pętelki. Mam już tutaj 2 oczka. Oczywiście warto sobie znaczyć obie krawędzie, zarówno początkową, jak i końcową, żeby się nie pomylić i wiadomo, żeby robótka szła prosto. I jeszcze raz oczko ścisłe z narzutem, 3 i 4. Mój ściągacz, tak jak mówiłam Wam, jest malutki, ma dokładnie 4 tutaj oczka, więc kończę już robić ściągacz. Następnie przechodzę tutaj do wzoru głównego, czyli tutaj tego. Czyli zrobiliśmy sobie tą część. Zaczynamy właśnie tutaj od dołu, jak gdyby robiąc od razu ściągacz. I w następnym oczku robię już mój wzór podstawowy. Tu będziemy robić takie półsłupki nawijane, ale będziemy inaczej korzystać z narzutu. Na początek robimy pierwszy, więc musimy sobie zrobić narzut, bić się tutaj i przerobić po prostu półsłupek nawijany. I zobaczcie, zmienia nam się tutaj wzór, więc jeżeli robicie duży ściągacz, warto sobie w tym 4. oczku u mnie wbić tutaj marker, żebyście się nie pomylili, jak będziemy wracać. Przy małym ściągaczu łatwo przeliczyć do 4 i zobaczyć od końca, gdzie to jest, natomiast gdy robicie większy, to ta liczba już jest kłopotliwa do liczenia ciągle, dlatego polecam sobie po prostu również zaznaczyć tutaj w ostatnim oczku, gdzie tutaj kończy się nasz ściągacz. Robimy sobie dalej, tylko teraz popatrzcie, zamiast robić taki narzut, ja będę pobierała pętelkę z poprzedniego półsłupka. Zobaczcie, jest to taka pierwsza pętelka, która nam tutaj wystaje, dosyć duża, więc trudno jej tutaj nie zauważyć. Po prostu nie robię narzutu, tylko wbijam się tutaj i od razu wbijam się w oczko, następne przekładam włóczkę, mam 3 pętelki i przerabiam cały półsłupek. Tylko ta włóczka, właśnie ta pętelka, to jest pętelka, w którą będziemy się za każdym razem bijać z poprzedniego wzoru, więc warto, żeby ona nie była taka ciasna, tylko właśnie taka wyrównana, żeby Wam się dobrze wbijało. Zobaczcie. Jeżeli zrobicie sobie luźniejszą, to ona po prostu będzie tutaj większa, ładna i się będzie ładnie wbijało. Nie ma to jakiegoś większego wpływu na wzoru, bo on później po prostu się dosyć ładnie układa i ściaśnia, więc nawet jeżeli te pętelki są większe, to nie powinno Wam się to źle układać we wzorze. I znowu, zobaczcie, ona jest tutaj, wbijam się, pobieram sobie jak gdyby tą pętelkę, wbijam się w kolejne oczko, przekładam, mam 3 i znowu staram się robić luźno. I zobaczcie, i kolejne, znowu tutaj i przerabiamy. Czyli pamiętajcie, żeby nie robić narzutu, tylko pobierać sobie pętelkę z poprzedniego półsłupka. I też właśnie starać się robić luźno, żeby ona tutaj ładnie się nabrała na szydełko i ładnie
ładnie się po prostu wzorek przerabiał. I tak robimy, zobaczcie, do końca. Jestem już na końcu robótki. Robimy oczko do góry i odwracamy robótkę. I dopiero teraz tak naprawdę od tego momentu będziemy tworzyć wzór. Wzór zawsze będzie taki sam, czyli tutaj będziemy robić oczka ścisłe z narzutem, a tutaj właśnie te nasze półsłupki wbijane w poprzednią pętelkę, tak? Czyli takie z narzutem z poprzedniego półsłupka. Tylko różnica będzie taka, że na lewej stronie będziemy się troszeczkę inaczej wbijać w tym wzorze niż na prawej. Tu będziemy się zawsze wbijać w tylną pętelkę, zaraz Wam oczywiście pokażę, tutaj natomiast będzie troszeczkę inaczej. Czyli tak, przerobiliśmy sobie tak naprawdę tutaj prawą stronę, przechodzimy na lewą. Na lewej tak naprawdę, zobaczcie, nie ma żadnego wzoru, no jest wzór, ale taki troszeczkę inny, chociaż też może być fajny na jakikolwiek sweterek, myślę, że też jest ładny. Odwracamy robótkę, czyli tak, robimy oczko do góry, odwracamy. I jesteśmy na lewej stronie. I pamiętajcie teraz, że na lewej stronie zawsze będziemy zahaczać tutaj o tą przednią pętelkę, taką tutaj największą, którą widzicie od początku. Czyli zobaczcie, jak sobie położycie na górze tutaj, popatrzycie na górę, to na górze mamy tutaj całe oczko, to jest oczko. My natomiast wbijamy się pod oczkiem, pętelkę pod oczkiem. Czyli tak, zawsze na początku zaczynamy od półsłupka nawijanego, musimy po prostu zrobić sobie ten pierwszy narzut, natomiast już w kolejnych półsłupkach korzystamy z pętelki z poprzedniego tutaj półsłupka. Czyli zrobiłam pierwszy, wbijam się tutaj, wbijam się pod tą pierwszą pętelkę i znowu przerabiam sobie półsłupki, czyli pętelka, tu pętelka i półsłupek przez 3. To jest nasza, pamiętajcie, lewa strona, więc na lewej zawsze ta pętelka tutaj taka pod oczkiem. I przerabiam sobie tutaj do końca, czyli do momentu, gdzie zaznaczyłam sobie mój znacznik. I zobaczcie, ja tutaj mam jeszcze 2 oczka, dlatego warto sobie znaczyć ten ściągacz, żebyście się nie pomylili. Chyba że macie, tak jak ja, na 4, to łatwo widać. I zobaczcie, kolejna pętelka już jest z tego oczka tutaj, więc nie przerabiam w tym wzorze, tylko przerabiam oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli tak, robię narzut i teraz wbijam się już w pętelkę z oczka, tylko tutaj tylną, tą. I przerabiam oczko ścisłe z narzutem, czyli narzut, tylna pętelka, przekładam przez oczko i przez 2. W ostatniej pętelce robię całe oczko. W ostatnim oczku robię tutaj 2 pętelki, czyli przednią i tylną. Przerabiam razem. I znowu oczko do góry, odwracamy. I znowu robimy to samo, czyli narzut, bijamy się i tylna pętelka, przekładamy przez 2. I tutaj oczywiście znaczymy sobie to oczko, żeby nam było łatwiej. I tutaj przerabiam 4 oczka, czyli raz, 2, 3, 4. Wbijam sobie tutaj znacznik, żeby mi się nie pomyliło i przechodzę do mojego wzoru. Wzór będzie dokładnie taki sam, tylko tu raz wbijamy się w tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, że na prawej stronie wbijamy się za każdym razem w tylną pętelkę tutaj i tutaj. Na lewej stronie tu będziemy się wbijać w taką pod oczkiem pętelkę przednią, a tu też w tylną. Czyli pierwsze zaczynamy od narzutu, bo musimy sobie zacząć pierwszy półsłupek, ale każdy kolejny pobieramy pętelkę z poprzedniego, zahaczamy o tylną i przerabiamy. Dlatego tutaj właśnie takie ważne jest, żeby sobie te pętelki robić luźniejsze. Bierzemy też większe szydełko, żeby się łatwiej przerabiało i wzór był taki delikatny, nie był taki właśnie bardzo sztywny. I ja już tutaj sobie przerabiam cały czas tak samo. I oczywiście ostatnie oczko też przerabiamy sobie 2 pętelki, czyli tutaj tylna, przednia i w ten sposób. I znowu oczko do góry, jesteśmy na lewej stronie, czyli zgodnie z tym, co mówiłam, to mamy tą pętelkę. Najpierw półsłupek nawijany, później pętelka z
półsłupka, pierwsza taka wystająca i przerabiamy sobie lewą stronę. Jeszcze mam tutaj do przerobienia jedną pętelkę, zobaczcie, tą dużą, żeby się nie pomylić. Ta pętelka już jest z mojego ściągacza, czyli tu przechodzę do oczek ścisłych z narzutem w tylną pętelkę, czyli tu mamy raz, 2, 3 i ostatnie oczko całe, 4. I zrobione. Oczywiście robimy oczko do góry i teraz znowu jesteśmy na prawej stronie, czyli robimy 4 oczka ścisłe z narzutem. Tylko trzeba sobie właśnie to oczko zaznaczyć. 4, mamy 2, 3, 4 i tu przechodzimy do półsłupka w tylną pętelkę, półsłupka nawijanego pierwszego, a kolejny jest z poprzedniej pętelki, czyli tutaj. Ja przerobię to do końca i powiem Wam jeszcze coś właśnie a propos wzoru, ponieważ tutaj na tym fiolecie, którym robię, lepiej widać i lepiej mogę Wam cokolwiek pokazać, jeśli chodzi o powtarzalność wzoru i gdzie najlepiej skończyć, więc przerobię to i zaraz Wam już pokazuję, co dalej. Ja tak naprawdę wzór uznaję, gdy skończę zrobić ściek też z powrotem, czyli gdy jestem tutaj. Zobaczcie, ja sobie przerobię jeszcze ten tył, czyli zobaczcie, przerobiłam sobie tam jeszcze lewą stronę i jestem tutaj na dole, sznureczek początkowy mam tutaj i dla mnie to jest skończony wzór, czyli gdy kończę z tej strony, dlatego że jak widzicie, wzór widać tak naprawdę parami, pomimo tego, że on ma tutaj oczka, pomiędzy ma tutaj taki ściek, zobaczcie, pomiędzy oczkami jest tutaj właśnie ten ściek, on jest z tych półsłupków właśnie nawijanych z poprzedniej pętelki. Dlatego, żeby nie pomylić się i wiedzieć, ile rzędów zrobić, ja tworzę sobie właśnie takie pary. Tu jest pierwsza para, tu jest druga para, tu jest trzecia para, czyli łączę ze sobą 2 takie łańcuchy i rozdzielam ich tutaj dokładnie ta część. Jak się tutaj wpatrzycie właśnie w tym kolorze, to dokładnie to widać. Po co jest mi to potrzebne? Po to, żeby wiedzieć, znać szerokość tego tylnego panelu i później wiedzieć, jak zrobić połowę przedniego panelu, gdzie skończyć, gdzie jest dokładna połowa. Można oczywiście liczyć sobie tutaj te rzędy, albo można też liczyć tutaj te rzędy. Raz, 2, 3. Mam jak gdyby 3 rzędy takie podwójne. Raz, 2, 3. I w taki sposób będziemy robić panel tylni, czyli my robimy sobie góra, dół. Oczywiście warto sobie zrobić próbkę większą, bo od razu mówię, że ten wzór, pomimo że nabierzemy sobie jakąś ilość oczek łańcuszka, on się jeszcze lubi tak skrócić, zwęzić, czyli może nie do końca być adekwatna mała próbka do dużej próbki. Warto nabrać na przykład 20 oczek i wtedy zobaczyć, jak wzór się układa i ile dokładnie oczek zajmuje. Ta moja próbka wyszła na około 8 cm. Zróbcie sobie może nawet większą. Teraz, jeśli mamy już ten wzorek, to zaczynamy robić panel tylny. Najważniejsze jest właśnie zacząć od panelu tylnego i już też wiedzieć, jaki chcecie, duży ściągacz, czy mały, czy nie. I mniej więcej już mieć zaplanowaną długość tego sweterka. Tak jak mówię, ja liczę na to, że on troszeczkę się na pewno jeszcze rozciągnie, bo jest to jednak wełna merino i ona się lubi rozciągać, ale ponieważ ma to być bardziej płaszczyk, więc nie robię zbyt długiego teraz tego panelu tylnego, licząc na to, wiedząc, że on na pewno ciut się jeszcze rozciągnie, co dla mnie oczywiście będzie na plus, bo o to mi chodzi, żeby zużyć mniej włóczki, a mieć dłuższy płaszczyk. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak wygląda mój tylny panel. On już jest, słuchajcie, skończony, czyli mam tylny panel, zabrałam się już za niego.
Tu troszeczkę może Wam się na górze zwijać, ale to nie ma znaczenia, ponieważ my sobie zszyjemy, wyprostujemy, wykończymy, więc tutaj się tym nie przejmujcie. Jeśli chodzi o moją liczbę oczek, ja, słuchajcie, nabrałam dokładnie 114 oczek. Te 4 tutaj to jest mój ściągacz, czyli 110 to jest tutaj ta wysokość. I tak szczerze powiedziawszy, uzyskałam około 65 cm długości, ale jak widzę, właśnie wzór ma tendencję do rozciągania się, więc po wypraniu, po złączeniu on na pewno mi się ciut rozciągnie i ja to chcę właśnie osiągnąć, bo chcę mieć troszeczkę dłuższy niż te 65 cm, więc weźcie to pod uwagę, robiąc swój sweter. No też zależy, z jakiej włóczki robicie. Akurat merino jest rozciągliwa, może inna nie, więc warto to wziąć pod uwagę. I gdy skończycie, słuchajcie, już panel tylni, bo od niego zaczynamy, musicie policzyć sobie, tak jak Wam pokazywałam, te tutaj rzędy, ile macie takich podwójnych rzędów. Ja właśnie tutaj już skończyłam na dole i te rzędy można policzyć po prostu licząc tutaj, zaczynając od tego pierwszego, te takie warkoczyki, które tu widzimy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mi wyszło 31 i osiągnęłam szerokość około 52 cm, więc dla mnie to już jest taka odpowiednia szerokość. Natomiast ja też chciałam, żeby skończyć na nieparzystej liczbie tych par, może tak powiedzieć 51, dlatego że teraz będę robiła panel przedni i tylni i wiadomo, muszę zrobić połowę. Połowę tego, co mam tutaj, więc połowa by była, gdybym miała 30 albo 32, wtedy bym mogła zrobić 15 bądź 16. Ale pamiętajcie, że płaszcz ma to do siebie, czy nawet sweter, że robimy jeszcze i tak pliskę, robimy ściągacz i on jeszcze się poszerzy, panel przedni, więc nie ma co dokładnie dzielić na pół, że musi być 15 czy 16. Ja mam 31, więc zrobię na 15 takich właśnie podwójnych, czyli ten jeden jest taki tutaj dodatkowy, ale tak jak mówię, nie będzie to miało znaczenia, ponieważ będzie jeszcze po prostu wykończenie pomiędzy dwoma panelami i będzie kołnierz. I nawet lepiej, jeżeli jest troszeczkę mniejszy, bo wtedy zostawiamy sobie część po prostu na plisę pomiędzy panelami bocznym a przednim i tak właśnie zrobimy. Czyli tak wygląda mój panel tylni i teraz zajmiemy się panelami przód i tył. I zobaczcie, tak jak mówię, będzie tutaj ta malutka przerwa wynikająca u mnie z tego, że jest nieparzysta liczba rzędów, ale tu będzie wykończenie. Tak naprawdę jeszcze może nawet zachodzić na siebie, jeśli chodzi o płaszczyk. Tak wygląda tutaj, jeśli patrzymy z mojej perspektywy, czyli tutaj to, co założymy, to jest przedni panel, prawy i tu jest lewy. I żeby Wam się właśnie i mi nie myliło, tak będę tutaj oznaczała, czyli to, co ja ubieram na siebie, tu mam po prawej stronie, a tu, gdzie mam serducho, mam po lewej stronie. Natomiast odwracając, wiem, że widzicie zupełnie inaczej, widzicie tą stronę jako prawą, tą jako lewą, więc ja będę sugerowała się tylko tym, co jest tutaj napisane, żebyście wiedzieli, że robimy prawy panel, ale prawy, który ubieramy na siebie, a nie ten, który tutaj widzicie po lewej stronie. Czyli tak, zobaczcie, zajmiemy się teraz prawym panelem. Ja dodatkowo na prawym panelu robię sobie delikatne podcięcie jeszcze pod kołnierz, żeby mi tak do końca nie gryzło w szyję. Nie jest to konieczne i wcale tego nie musicie robić. Możecie zrobić sobie na prosto, zupełnie, ale jeśli chcecie tak jak ja, to będziemy robić delikatne podcięcie. I zarówno będziemy robić to na lewym panelu, ale musimy tak naprawdę zrobić, o ile panel przedni był prosty, to tyle te dwa panele musimy zrobić lustrzanym odbiciem. Więc tak, zobaczcie, ten panel przedni zaczniemy sobie tutaj normalnie robić tak jak panel tylni, ale zatrzymujemy się tutaj w tym momencie, żeby ściągnąć parę oczek i dorobić krótszy. Natomiast panel lewy robimy od razu krótszy i dokładamy tutaj oczek, żeby wyrównać do naszej wysokości naszego sweterka. Taka będzie różnica. Co jeszcze? Tyle. Aha, właśnie, nie tyle. Na panelu tylnym, czyli to jest tył, musimy sobie wyznaczać tutaj mniej więcej, gdzie właśnie będziemy mieć ten nasz dekolt. Ja go tutaj nie robię, rysuję go tutaj tylko po to, żebyście wiedzieli, gdzie będziemy zszywać. Jest to właśnie bardzo ważne, bo w tym momencie, kiedy ja będę już robiła panel przedni, to ja muszę wiedzieć, w którym momencie ja to będę zszywała, a w którym momencie będę miała już ten dekolt. Czyli tu mniej więcej na panelu tylnym, to są takie moje
graficzny projekt, śmieszny trochę, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Na panelu tylnym wyznaczamy sobie już długość tutaj tego dekoldu. Ja przyjęłam, że będę miała tutaj około 25 cm. Nie chcę, żeby był za szeroki. Wystarczy mi te 25 cm. I teraz zobaczcie, ja już sobie właśnie tutaj wpięłam. Czyli popatrzcie, wystarczy zaznaczyć sobie znacznikami, gdzie jest nasz środek, gdzie jest nasz tył. I teraz, jak ja to zrobiłam? Po prostu podzieliłam na równe te rzędy. To, co Wam tłumaczyłam, że zobaczcie, po 2 rzędy mam raz, tu jest ta przerwa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu jest ostatni, czyli po 8 takich rzędów zostawiłam z jednej i z drugiej strony, natomiast w środku tyle, ile mi zostało. U mnie akurat liczba nieparzysta, nie ma znaczenia, naprawdę po prostu ważne, żeby z jednej i z drugiej strony było tyle samo. To jest właściwie najważniejsze. I zaczynając od panelu przedniego, ja właśnie zrobiłam sobie do tego momentu, zobaczcie, może się oddalę trochę, czyli mam prawy panel, robię prawy panel, ten, który będzie na mnie leżał jako prawa strona i przerobiłam dokładnie tyle, ile sobie tutaj wyznaczyłam, czyli ściek był przerobiony do 8 takich podwójnych rzędów, tutaj, tak jak Wam mówiłam, ale ponieważ będziemy teraz dodawać oczka, więc przerabiamy do góry, znaczy odejmować, przepraszam, przerabiamy sobie do góry następny ścieg, jak gdyby wchodzimy już w 9 i tu będziemy skracać 2 oczka, będziemy przerabiać jako jedno i w ten sposób powstanie Wam właśnie taki dołek na ten dekolt, czyli tak, przerabiam pełne 8 rzędów podwójnych, 9 rząd zaczynam idąc do góry na prawej stronie i jestem w tym miejscu i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało zmniejszenie. Czyli zobaczcie, mam teraz przerobiony mój prawy panel, ten panel i chcę zrobić sobie ten właśnie podkrój pod szyję, żeby tak lepiej się to układało. Oczywiście, jeśli nie chcecie, nie musicie tego robić. Będzie to bardzo proste, tak naprawdę zobaczcie, ustalcie sobie po prostu, jaki duży chcecie ten podkrój. Ja myślę, że zrobię to na 4 oczka, raz, 2, 3, 4 i polega to tylko na tym, że po prostu pomijamy te oczka. Robimy po prostu bez tych 4 oczek. Zatrzymuję się w miejscu, gdzie miałam 4 i odwracam sobie tą robótkę i od razu robię już tutaj ten pierwszy mój ściek na tutaj tylnej, na lewej stronie. Czyli tak naprawdę bardzo prosty podkrój, polega tylko na tym, żeby pominąć po prostu te 4 oczka. To mogą być 4, to mogą być 2. Ja postanowiłam, że pominę sobie tutaj 4. Dokładnie te 4 oczka to jest około 2 cm, więc myślę, że te 2 cm tutaj wystarczy. I pamiętajcie, żeby to zrobić sobie właśnie w tym miejscu, gdzie będziemy zszywać, żeby się nie okazało, że zupełnie inny rząd. Czyli u mnie już 9 rząd to jest ten rząd krótszy, mniejszy. Teraz będę robiła już tylko te mniejsze rzędy do końca. Oczywiście muszę zrobić do połowy mniej więcej, tak jak mówiłam. Robię 15 w sumie takich podwójnych rzędów. Mam już tutaj zrobione 8, więc potrzebuję jeszcze zrobić 7 takich już krótszych rzędów. Więc jeśli przerobię te 7 rzędów, pokażę Wam co dalej, ponieważ ten panel przedni, prawy, będzie panelem, w którym będziemy dalej robić wykończenie, więc jeśli Wam zostanie włóczka tutaj na dole, kończymy w tym miejscu i zostawiamy sobie włóczkę i przechodzimy do kolejnego panelu, ale to jeszcze za chwilkę Wam powiem. Ja już skończyłam sobie przerabiać mój prawy panel, dokładnie ten, i wprowadziłam trochę taką lekką zmianę, ponieważ ja zauważyłam, żeby wzór był symetryczny dla tych paneli, zwłaszcza właśnie dla tych przednich paneli. One muszą się podobnie tutaj kończyć. Wiem, że w tylnym panelu powiedziałam Wam, że kończę na dole, ale jednak po przerobieniu jeszcze jednego tutaj takiego rzędu właśnie z tego samego wzoru powoduje, że my mamy bardzo podobne krawędzie tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, więc robimy zmianę, to znaczy, no tak to bywa właśnie, że w trakcie przerabiania zawsze coś tam się zmienia. Czyli zobaczcie, mój tylny panel już nie będzie się kończył tutaj na dole, tylko ja doczepiłam sobie jeszcze włóczkę, bo miałam już tutaj końcówkę i przerobiłam sobie jeszcze jeden rządek na górze, żeby właśnie panel tak samo tylny wyglądał po prostu z 2 stron. Jak zaczniecie przerabiać, to będzie lepiej to widać. U mnie na ciemnym jeszcze nie do końca dobrze to widać. Nie ma to wpływu, słuchajcie, dalszego na żadne przerabianie na tych rzędów, to co żeśmy sobie wcześniej ustalali, ile ja przerabiam.
że przerabiam połowę. Tak jak Wam powiedziałam, mam 31 podwójnych, więc dalej mam liczbę nieparzystą i po prostu na bokach mam po prostu takie same tutaj wykończenie z jednej, jak i z drugiej strony. Dzięki temu sweter będzie bardzo podobnie wyglądał przy zszywaniu, po prostu przy zszywaniu tych dwóch krawędzi, tutaj z tej strony będzie ładny wzór. Czyli tak, kończymy tym razem na górze. Można sobie zostawić dłuższą tutaj włóczkę z tej strony, bo będzie potrzebna do zszycia sobie tutaj ramion, ale nie jest to konieczne. I teraz zobaczcie, właśnie to samo robimy na panelach. Panel prawy zaczynał się tym łańcuszkiem i zobaczcie, gdy zaczniemy tworzyć panel lewy, będzie tak samo on, panel lewy, ten brzeg, to jest tutaj, ten pierwszy łańcuszek, czyli gdybyśmy skończyli tutaj na dole, to ten panel prawy i lewy po prostu inaczej by się zaczynał. Ten by się zaczynał, kończył inaczej i ten inaczej. Teraz, gdy skończymy w ten sposób, będzie podobny. Ok, mam nadzieję, że nie zamieszałam za bardzo. Zobaczcie, panel prawy gotowy. I teraz tak, ja mam jeszcze cały kłębek, więc ja go sobie tutaj zostawiam, ponieważ będziemy przy łączeniu, przy zszyciu pracować dalej na tym panelu, więc zostawiamy sobie ten kłębek i przechodzimy do następnego panelu, czyli lewego. I teraz, tak jak Wam mówiłam, lewy robimy lustrzanym odbiciem, czyli automatycznie my tutaj zaczynamy od mniejszej liczby oczek, u mnie akurat o 4, czyli ja miałam 114, to nabrałam 110, 4 na ściągacz i wychodzi 106 na wzór główny. I tak też zrobiłam. I tak jak mówiłam, jest to lustrzane odbicie, więc tym razem początek dla tego panelu jest właśnie ten łańcuszek i dlatego on teraz wygląda bardzo podobnie, a jeśli chodzi o te brzegi, właśnie panel przód i panel prawy i panel lewy, to sobie zobaczycie, jak już będziecie robić, że faktycznie one wyglądają podobnie. I tak, i teraz odwrotnie, czyli tak, w panelu prawym miałam tutaj 8 takich podwójnych rzędów i 7 tutaj, więc teraz robię odwrotnie, 7 rzędów tutaj najpierw, a 8 tutaj. I ja zatrzymałam się po zrobieniu ja już oczywiście przerobiłam sobie ten panel, chodzi tylko o to, żeby nabrać po prostu mniejszą liczbę oczek i przerabiać sobie normalnie we wzorze. I zobaczcie, przy przerobieniu u mnie 7 takich rzędów, dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znowu przerabiam jeden rząd dodatkowo do góry, czyli jestem sobie tutaj na górze i tutaj dodamy sobie te 4 oczka, czyli jesteśmy na górze i już Wam pokazuję, jak to zrobić. Czyli jestem dokładnie w tym miejscu, co Wam pokazałam, jestem na górze i będę dodawała sobie teraz moje oczka. Może sobie tutaj troszeczkę spróć, ponieważ wiecie, że czasami potrafi się, zobaczcie, to zaciągnąć. Mam nadzieję, że też pewnie doświadczyliście tego. Wtedy warto sobie po prostu spróć poprzednie oczka i jeszcze raz zrobić od nowa tutaj ten ściek. I teraz tak, ja przerabiam sobie tutaj do ostatniego, czyli mam tutaj całą pętelkę ostatnią i przerobię sobie taki nietypowy łańcuszek, już pogrubiony, ponieważ w poprzednim panelu nie skracaliśmy, tylko po prostu zatrzymaliśmy się i to by powodowało zmianę wzoru, więc tu musimy już zrobić sobie takie półsłupki, grubszy łańcuszek. Sam łańcuszek z 4 oczek spowoduje większą tutaj przestrzeń, więc pokażę Wam, jak po prostu przerobić od razu takie półsłupki. Zobaczcie, tu jest moja pętelka, ostatnie oczko. Tutaj się wbijałam i jest. I robię jeszcze raz narzut i wbijam się. I tutaj uwaga, nie będę robiła tego wzoru, bo się nie da, więc zrobię zwykłymi to półsłupkami. Tak naprawdę nie będzie tego aż tak widać, więc robimy takimi półsłupkami nawijanymi, robionymi właśnie taki dłuższy łańcuszek. Czyli tak, jeszcze raz się wbijam tutaj w to samo oczko i przerabiam półsłupek. To jest moje pierwsze oczko. Następnie robię narzut i zobaczcie, wyłapuję tutaj, mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, taką pętelkę, która powstała po zrobieniu tutaj tego łańcuszka, czyli tak jakby to jest ta pierwsza pętelka, w którą zawsze się tutaj wbijaliśmy, żeby zrobić kolejny wzór i taka tylna. Potraktuję to jako moje oczko, żeby zrobić na tym oczku kolejny półsłupek, czyli my się już nie wbijamy, zobaczcie, jak gdyby w te oczko, tylko w poprzednie pętelki z poprzedniego półsłupka. I na nim robimy kolejny półsłupek. To jest drugi i znowu jak sobie odwrócicie, tu są właśnie takie dwie pętelki, pierwsza taka większa i druga mniejsza i będziemy się wbijać znowu jeszcze raz w te same pętelki, czyli narzut, wbijam się właśnie w tą pierwszą, w tą drugą, jak gdyby tworzymy właśnie takie oczko od dołu. Zobaczcie,
trzecie i jeszcze raz narzut. Tutaj akurat mi nie widać za dobrze, jeszcze raz. Czyli zobaczcie, tu od tyłu, jak będzie w ten sposób, widzimy, patrzymy na wprost, natomiast jeżeli odwrócicie robótkę od tyłu, jest tutaj to takie oczko, więc jeszcze raz narzut i to oczko. Ono może być troszeczkę inne, nie ma to znaczenia. Mamy raz, dwa, trzy, jeszcze jedno. Ja tutaj zrobiłam sobie takie większe, żebyście widzieli, natomiast wiadomo, nie musicie takich wielkich tych oczek robić. Jedna pętelka i druga i 4. I dzięki temu, zobaczcie, mamy taki łańcuszek już z gotowymi tutaj półsłupkami i możemy robić wzór dalej. Czyli mamy taki łańcuszek już z półsłupkami gotowymi i nie musimy sobie po prostu już tutaj zmieniać nic we wzorze. A tutaj oczywiście odwracamy i kontynuujemy dalej nasz wzór i przerabiamy dokładnie tyle samo rzędów, co w panelu prawym. Ja muszę przerobić 8. Oczywiście ten pierwszy tutaj jest troszeczkę inny i ciężko mi się tutaj wbić. Tu jest ta pętelka. Tak jak mówię, tutaj będzie wykończenie karku, będzie ściągacz, więc to, że zrobiliśmy tam troszeczkę inne te półsłupki, nie będzie widać. Aż tak. I teraz pracujemy sobie dalej do momentu, aż uzyskamy taką samą liczbę naszych rzędów. I tutaj też będę kończyła na górze, czyli tak samo zmiana po zrobieniu wszystkich rzędów kończę na górze i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać w praktyce. I ja już skończyłam wszystkie panele przednie. Dokładnie ten lewy również ten lewy kończy się na górze i zostawiłam sobie trochę dłuższą włóczkę, żeby sobie teraz zszyć tą część na ramiona. Ta dłuższa włóczka z panelu jest po tej stronie. Układamy sobie tak panele, żeby oczywiście lewa do lewej przylegały i zszywamy teraz tutaj ze sobą tylko te krawędzie tutaj, co mamy, zostawiając oczywiście kartek. Ja nie będę pokazywała, jak zszywam, ponieważ u mnie na kanale już jest taki film, jak można sobie zszyć i nie chcę tutaj powielać filmików i tracić na to czas. Zszywanie jest tak naprawdę dowolne, tak jak Wam się podoba, możecie po prostu wywinąć na lewą stronę i zszyć sobie tutaj igłą, bądź też próbować szydełkiem, wszystko jedno. Ja zaraz szyję moje części i pokażę Wam, co dalej. Oczywiście dalej na prawym panelu mam tutaj włóczkę prowadzącą, nie odcinałam tutaj łańcuszka. Od tej strony zaczniemy robić już nasz kołnierz po zszyciu tej części, więc zszywam i wracam do Was. I moje panele boczne już są połączone z panelem tylnym. Ja postanowiłam sobie zwyczajnie szydełkiem zszyć takimi oczkami zwykłymi łańcuszka, czyli po prostu łapie się z dwóch stron i tworzy się taki łańcuszek. I takich sposobów zszywania jest mnóstwo. Ja mam jeden właśnie z filmik, wkleję Wam w opisie na dole sposoby zszywania oraz na przykład taki pierwszy golf, który robiłam również bardzo podobnie, zszywałam sobie tutaj te ramiona. Ok, zajmujemy się, słuchajcie, kołnierzem, czyli jesteśmy sobie z tej tutaj strony i mamy włóczkę. Jeżeli nie macie doczepionej, po prostu ją doczepcie. I teraz są dwa sposoby. Ja wykorzystam może troszeczkę taki leniwy trochę, ponieważ ja bardzo często, jak oglądacie moje filmiki, tworzę sobie dookoła taki łańcuszek z oczek ścisłych, po to, żeby ładnie sobie pracować na tym kołnierzu, ale zauważyłam, że tutaj jest na tyle ładny ścieg, że nie ma takiej konieczności i będę korzystała z oczek, które tutaj są, ponieważ one są już dosyć ciasno, więc nie będę tworzyła tego łańcuszka. Jeśli Wam jest wygodniej, możecie sobie przerobić taki łańcuszek dookoła. Ja bardzo często na innych filmikach pokazuję, jak to zrobić. Tutaj już nie będę tego robiła, po prostu pokażę Wam, jak szybciej może zrobić sobie od razu już ten kołnierz. Kołnierz będziemy robić ściegiem takim samym, który był na dole, czyli taki ściągacz na 4 oczka. Natomiast musicie sobie mniej więcej już zadecydować, jaki wysoki będzie ten kołnierz, jaki chcecie. Może być nawet wywijany, on naprawdę może być bardzo duży i zawijany. Ja prawdopodobnie nie będę robiła takiego wielkiego, więc już takie robiłam przymiarki. Ja nabiorę sobie tutaj 14 oczek łańcuszka, czyli robimy sobie 14 oczek do góry. Wy zróbcie tyle, ile Wam pasuje. Po prostu musicie niestety najpierw przerobić sobie próbkę i sprawdzić, ile centymetrów ona będzie wynosić i czy tyle do szyi Wam odpowiada, później ewentualnie spróć i poprawić ilość oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Pamiętajcie, że liczba oczek łańcuszka to nie jest wysokość, ona się zawsze zmniejsza, więc nie bierzcie próbki z liczby oczek. Mam 14, robię jedno dodatkowe, żeby było przejście oczko boczne, odwracam robótka i tutaj robimy sobie właśnie oczka ścisłe, czyli w drugie oczko, oczka ścisłe z narzutem. Raz, powinna mieć 14, 2, 3 i zostało mi jeszcze tutaj jedno oczko, widać tą pętelkę z tyłu i mam 14. I teraz zobaczcie, dlatego mówiłam Wam, że nie robię tego łańcuszka, ponieważ jak się wpatrzycie we wzorek, to zobaczycie, że mamy tutaj ładne oczka. Te takie pierwsze, początkowe. Tu jest pierwsze, tu jest drugie. Pomiędzy mamy taką pętelkę, która nie jest oczkiem i ją będę pomijała, cały ten rządek. Następnie, zobaczcie, kolejne oczko. Będę się właśnie tu pętelka wbijała w pierwsze takie te początkowe oczka tutaj, które widać we wzorze. Jak robiłabym oczka łańcuszka, który Wam od początku mówiłam, też robiłabym na tych oczkach, dokładnie to samo, więc uznałam, że nie ma sensu tutaj przerabiać inaczej. Po prostu pomijam tylko tą część, którą tutaj widzicie w taki sposób układające się pętelki. Natomiast będę pracowała po prostu na tych oczkach. I o co chodzi? Ponieważ, tak jak mówiłam, pierwszą pętelkę mamy tutaj. Mamy tak, nasze oczka łańcuszka, tą boczną, której nie będę używała i to jest pierwsza pętelka. Za każdym razem będę zaczepiała ten kołnierz tutaj o 2 oczka, czyli biję się tutaj, przerobię oczko ścisłe i kolejne wbiję się w kolejne i przerobię oczko ścisłe. Czyli zobaczcie, będzie to tak wyglądało, że mam te moje 14, wbijam się szydełkiem, tak jak tutaj pokazywałam igłą, i robię oczko ścisłe i jeszcze raz w to same oczko obok, oczko ścisłe. Zobaczcie, i jest po prostu zaczepione. I teraz odwracam robótkę do lewej strony i będę dalej wykonywała mój ściek, taki sam jak na ściągaczu, z tym, że pomijamy te 2 oczka. Je zawsze musimy pominąć, pamiętajcie o tym, że one nie są wliczane do wzoru, czyli robię narzut, odliczam, które są 2, wbijam się w tylną pętelkę i dalej przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem i również na końcu wbijam się, tak jak było to przy ściągaczu, w całe oczko. Wracam i znowu będę w ten sam sposób zaczepiała, który Wam pokazałam. Jeszcze tutaj przerobię sobie tą część, czyli jestem na końcu, tak zwany początek mojego kołnierza, przerabiam całe, oczko do góry, odwracam i dalej przerabiam sobie tutaj ten sam wzór. To będzie nasza góra, więc pamiętajcie, żeby tak samo odwracać cały czas w tą samą stronę robótkę. I znowu przerabiam, aż będę miała 14 tutaj do góry. To będzie taka niestety trochę odwracana robota, bo budujemy w ten sposób, wracając, musimy odwrócić na lewą, ale mam nadzieję, że już to lepiej widać, jak ja tutaj robię. I znowu dojdę sobie tutaj do tego końca i tutaj jeszcze połączyłam się przed ostatnim oczkiem, żebyście pamiętali, że przed tą pętelką, która wynika z odwrócenia robótki, jeszcze mamy ostatnie oczko, żebyście po prostu go nie gubili, bo w pewnym momencie to oczko zachodzi na drugie i jej nie widać tak do końca. I znowu jestem z przodu, staram się tak odwrócić, żebyście to widzieli. Mam już tyle kołnierza, jestem z przodu i znowu tak samo odwracam i znowu zaczepiam o 2 te kolejne, czyli wybieram sobie, pomijam sobie ten ściek i zaczepiam o pierwsze tutaj takie oczko z brzegu, zabieram 2 pętelki i tu również 2 pętelki, czyli tak, bijam się, tutaj przydałoby się mniejsze szydełko, ale coś nie mogę znaleźć mniejszego, raz, więc robię cały czas tym samym tą szóstką i 2 i znowu odwracam na lewo, pomijam 2 i przerabiam dalej. Raz i 2. I tak, słuchajcie, robię, tak naprawdę będę tak robiła dookoła, z tym, że zdaję sobie sprawę, że mamy tutaj takie nierówne brzegi, gdzie na przykład tu były te 4 oczka, tu było łączenie.
robimy na wyczucie, tak, żeby było ładnie. Po prostu zbieramy takie oczka, które spowodują, że nie zrobimy za dużych dziurek. Staramy się robić właśnie po 2, tutaj mamy 4 oczka, więc jak ja skończę tutaj ten ściek podwójny, pominę to i po prostu będę się wbijała tutaj w te 4 oczka, co miałam. Następnie wybiorę 2 kolejne, no nawet można wybrać tutaj z tego środka. Wszystko zależy, jak zszyliście, jak u Was widać te oczka. Wiadomo, że robimy tak po prostu, żeby nie było dziur i żeby było ładnie. Ja dojdę do tego momentu i pokażę Wam, jak ja to zrobiłam. I zobaczcie, przerobiłam sobie tą część, gdzie miałam niżej i kołnierzyk już ładnie się tutaj ściąga. I teraz jestem właśnie przy tym etapie, gdzie nie mam tych oczek, więc tak jak mówiłam, będę po prostu starała się tak zrobić, żeby zaokrąglić ładnie tutaj tą część. Czyli zobaczcie, nie wbiję się od razu tutaj, bo bym miała zbyt dużą dziurkę, czyli tutaj wbiję się w tą pętelkę taką poprzeczną, pojedynczą, zrobię raz i tu, żeby załagodzić, cofnę się i po prostu wybiorę jedno z oczek, tutaj 2. Tak, po prostu, żeby ładnie zaokrąglać sobie ten dekolt. Później mam kolejne oczka, które po prostu będę starała się tak wybierać, żeby to ładnie weszło i przejść sobie po prostu tutaj z powrotem do tych rzędów, gdzie mamy ładne oczka i starać się zachowywać to samo, co z przodu, czyli 2 pomiędzy tutaj i to pomijać. Jeżeli ten kołnierz wyjdzie Wam zbyt ciasny, możecie również wbijać się częściej, nie musicie tylko w te 2 oczka, możecie również w tą poprzeczną pętelkę, o której Wam wcześniej mówiłam. Wszystko zależy od tego, jakie po prostu potrzebujecie, szeroki ten kołnierz. Ja będę robiła tak, jak mówiłam. Jeśli się coś zmieni, to Wam powiem, przejdę przez ten etap i pokażę Wam po prostu, jak to u mnie wyszło. I ja już przerobiłam sobie cały kołnierzyk. Tak jak mówiłam, starałam się wbijać w takie miejsca, żeby po prostu nie porobić sobie nigdzie tutaj dziurek. I kołnierzyk, jak widzicie, on troszeczkę ściągnie Wam robótkę i na szyi powinien już ładnie leżeć. Następnie będziemy przerabiać sobie dalej, czyli kończymy tutaj w tym miejscu na górze. Mniej więcej staramy się tak tutaj wyprowadzić oczka, żeby skończyć sobie na górze. I będziemy po całości przerabiać również podobny właśnie ściek. I teraz tak, wracając, znowu przerabiam sobie ten sam ściek, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę. Zostało mi tutaj dosłownie jeszcze jedna pętelka. Natomiast tutaj dalej, żeby wyrównać tą krawędź, będę się wbijała w całe tutaj to oczko. Ponieważ gdy wbijemy się tylko w jedno, zostanie nam taka tutaj pętelka i to nie fajnie wygląda, dlatego postanowiłam, że ja się wbiję w jedno. I tu zaczynam od tego takiego pierwszego oczka początkowego, znowu robię oczko ścisłe. I kolejno przerabiam sobie oczka ścisłe z narzutem. Można sobie wymienić na mniejsze szydełko. Ja tutaj mam akurat 5, żeby właśnie łatwo się wbijało też tutaj w te oczka. One są dosyć, mogą być ciaśniejsze, przez to, że to było oczka tak naprawdę łańcuszka. I zobaczcie, ja przerabiam sobie tutaj cały brzeg oczkami ścisłymi z narzutem, tak przerabiam do końca i już przerabiłam sobie cały ten rządek na dół. Pamiętajcie, że to jest nasz lewy panel. Następnie odwracam robótkę i znowu robię to samo, z tym, że już tutaj się wbijam w tylną pętelkę, czyli ten sam wzór co na ścieg ściągaczowy. I tak naprawdę taki ściągacz można sobie przerobić jeszcze dłuższy, szerszy, może być większy, może mieć zawierać kilka rzędów, to wszystko od Was zależy, co chcecie osiągnąć, a tak naprawdę też tutaj na tym etapie można zaplanować już właśnie dziurki na guziki, w zależności też od którego panelu będziecie robić dziurki, to w tym panelu, w którym będziecie robić dziurki, mniej więcej poprzymierzać guziki, sprawdzić jaką mają średnicę, mam tu jakiś guziczek na przykład, jeżeli planujecie, i wtedy robimy w taki sposób, że przerabiamy sobie na przykład 3 oczka łańcuszka, pomijamy te 3 oczka, wbijamy się w 4, robiąc właśnie taką przestrzeń na ten guzik. I oczywiście warto później sprawdzić, czy ten guzik przejdzie, czy nie będzie za duży, czy za mały. Wracając, znowu przerabiamy sobie tak samo jak we wzorze, czyli w tylną pętelkę. I to jest właśnie ten moment na to, żebyście sobie pomyśleli o tym, czy chcecie guziki, czy nie. Natomiast jest to lewy panel. To samo będę robiła w prawym panelu. Ja dokończę sobie ten lewy, zrobię kilka rzędów. Nie do końca wiem, czy chcę guziki, dlatego tak
nie pokazuję Wam i nie planuję tych guzików, tylko dla chętnych, którzy by właśnie chcieli guziki, pokazałam jak to zrobić. Oczywiście mamy o tyle fajnie, że mamy wszędzie ładne oczka, więc można tą odległość między poszczególnymi guzikami sobie równo odmierzyć, żeby to po prostu ładnie wyglądało. I teraz tak, ja kończę ten mój panel. On teraz tak będzie wyglądał. Po przerobieniu sobie też tych rzędów on się już tak nie będzie zwijał. Czyli my jesteśmy teraz na tym etapie, gdzie mój lewy panel będzie przerobiony góra-dół. Natomiast ja jeszcze wrócę do prawego panelu, żeby właśnie zrobić podobny ściek, co tutaj na prawej stronie. Tylko przerobię i powiem Wam dokładnie, jak to u mnie wyszło. I ja już przerobiłam sobie te rządki, o których Wam mówiłam. Kończę na dole, czyli tak naprawdę zaczynaliśmy od góry, poszliśmy prawą stroną, lewą stroną i kończę na prawej, czyli tak naprawdę 3 takie rzędy. 2 prawe, 1 lewe. I ja tutaj sobie kończę. Oczywiście Wy, jeżeli planowaliście guziki, możecie sobie zrobić to szersze. Wiadomo, żeby guziczek się też zmieścił. Ja natomiast chyba jednak rezygnuję z guzików. Lubię takie luźne po prostu kardigany, płaszcze, czy jak to nazwać, kurtki, które po prostu się nawet nie zapinają. Ok, i wracamy do prawego panelu. Prawy podobnie musimy wykończyć. Nie będzie dokładnie taki sam, bo jest to lustrzane odbicie i ciężko pracować. Tu pracujemy jak gdyby dalej, a tu zaczęliśmy od tego łańcuszka, czyli od czegoś, co się cofamy, więc zauważycie, że wzór tutaj biegnie na dół, a tu będzie biegł do góry. Wizualnie nie będzie to aż takie straszne. Ta różnica naprawdę nie będzie taka wielka. Tutaj po prostu chodzi o to, żebyśmy sobie w tym początkowym tutaj oczku zrobili pętelkę podstawową i przeciągnęli, już się przybliży. Czyli tutaj w ogóle zaczynamy od dołu. I mamy całą tą pętelkę. I tutaj gdzieś miałam to moje oczko, jest. Robię sobie troszeczkę mniejsze, przeciągam i robię oczko podstawowe. I tutaj jeszcze raz w tym samym oczku robimy oczko ścisłe z narzutem. I przerabiam również tu na początek w 2 pętelki. Dopiero później po drugim, na tej lewej stronie zacznę od przerabiania na tylnej pętelce. Czyli troszeczkę tutaj jest inaczej, ale no nie da się tak, żeby było idealnie. I zobaczcie, ja tutaj już wchodzę poza ściągacz, pomimo że tu z tyłu mam to oczko i jak ja bym zabrała tutaj to oczko, to wystawałyby tutaj te pętelki i byłoby je widać w stosunku tutaj do tego, więc ja postanowiłam, że przebiję się tutaj przez te 2 pętelki, zostawiając z tyłu tą ostatnią. Sami zobaczycie we wzorze, że lepiej po prostu zebrać oczko z przodu tutaj i zostawić pętelkę tylną oczko. Czyli ja gdyby zahaczam tą pierwszą, tą pętelkę, a zostaje tylna. I wtedy w miarę symetrycznie to wygląda. I znowu robimy tak do końca. Czyli jedziemy do góry z oczkami ścisłymi tutaj w całe oczko. I zobaczcie, dojechałam sobie do samego tutaj początku. Tu też również wbijałam się w ten łańcuszek, który powstał z zwykłego oczka łańcuszka i również w cały łańcuszek. I tutaj już zaczynam od tej strony po prostu oczka ścisłe w tylną pętelkę. Czyli wzór się nie zmienia. Jadę sobie do końca cały czas tylną pętelkę, oczka ścisłe. I słuchajcie, ja przerobiłam tył i jeszcze raz przód. Czyli też 3 rzędy, przód, tył, przód i tym razem tutaj kończymy na górze. Tak niestety wychodzi, żeby właśnie w miarę tutaj to równo zachować ściek. Wychodzi to troszeczkę inaczej, ale nie ma to wpływu żadnego tutaj na jakiś wzorek. Słuchajcie, to by było na razie na tyle. Mamy tą najtrudniejszą część za sobą, tak mi się wydaje. Pozostała tylko dalsza część, tylko ja idę zrobić pewien zabieg. Idę na razie tą kamizelkę przeprać, dlatego że wiem, że włóczka Merino się lubi rozciągać w zależności od wzoru. Nie mam jeszcze sprawdzonej jak ten wzór, więc stwierdziłam, że muszę przeprać po to, żeby stwierdzić jaką długość zrobić rękawów, bo nawet jeżeli ja teraz zrobię sobie jakiś rękawek i on okaże się za długi, to już wtedy no niestety będzie za długi. Natomiast jeśli mi się zrobi ten sweter za długi, czy ta kamizelka, czy zrobi mi się z tego płaszczyk, będę mega zadowolona. Tutaj na długości mogę mieć naprawdę długą, natomiast już przy rękawach nie, więc mierzę
to, co mi tu raz wyszło przed i po wypraniu i zaraz Wam pokażę, jak oszacuję sobie właśnie liczbę oczek, jeśli chodzi o rękawki. Na razie do prania. I ja już mój płaszczyk wyprałam, wysuszyłam i jak już widzicie, jeden rękaw jest zrobiony i wszyty. I teraz jeśli chodzi o zrobienie rękawów, właśnie najprościej jest założyć na siebie taki bezrękawnik, sprawdzić długość od momentu, kiedy macie tutaj na ramieniu do właśnie ręki, w zależności od tego, czy chcecie mieć krótszy czy dłuższy rękaw, zmierzyć centymetrem, ile potrzebujecie. I jak już wiecie, ile potrzebujecie, przyłóżcie sobie ten centymetr, licząc na przykład właśnie od końca, przyłóżcie tyle samo, ile potrzebujecie, przyłóżcie do momentu po prostu, ile potrzebujecie rękawu. I na przykład, jeżeli potrzebujecie powiedzmy 50 cm, przeliczcie te wszystkie oczka tutaj, ile po prostu zajmuje, ile oczek trzeba nabrać, żeby mieć 50 cm. To się, słuchajcie, mniej więcej sprawdza, zwłaszcza właśnie po wypraniu, bo przed wypraniem byłby ten rękaw, jakbyście zrobili przed wypraniem, jeśli chodzi o wełnę merino, to po wypraniu ten rękaw może się niestety właśnie wydłużyć. I ja tak samo zrobiłam, chociaż moje rękawy nie będą długie, bo ja coś ostatnio w ogóle wolę krótsze te rękawy, a do takiego płaszcza też fajnie pasuje, jak wystaje ściągacz ze swetra, czy też nawet długa rękawiczka, więc pomyślałam, że zrobię sobie krótszy ten rękaw. I ja nabrałam sobie 64 oczek. Przepraszam, ale niestety straciłam głos. I to jest najśmieszniejsze, że było ciepło, 30 stopni, a ja nie mam głosu, mam chrypkę. Ale bardzo mi się cieszę, że chciałabym skończyć właśnie ten film, dlatego no, mam nadzieję, że przebolejecie mój głos. I słuchajcie, metoda była taka sama, czyli 4 oczka na ścisłe na ściągacz plus 60 na cały wzór. Robię go ze zwykłego prostokąta, składanego na pół w taki sposób. Ja oczywiście ten rękaw wyprałam, ponieważ całość była prana, więc i rękaw musiałam wyprać. I on już wysechł, jest dokładnie tak, jak miało być. I teraz jeśli chodzi o przyszywanie tego rękawa, to oczywiście przyszywamy go, zanim złączymy sobie brzegi, czyli my mniej więcej patrzymy, gdzie mamy tutaj środek od rękawa, policzcie sobie środek, gdzie jest, i z drugiej strony ja obrałam taką metodę, że jak widzę, że mniej więcej już mam tutaj na środku i widzę, że zajmuje tyle miejsca, patrzę sobie, ile to jest tutaj oczek, u mnie było akurat 88, więc żeby było równo, z jednej jak i z drugiej strony zaznaczam sobie, gdzie jest to 88 oczek, żeby się nie okazało, że właśnie rękaw mam krzywo wszyty, że na przykład właśnie jedna część idzie bardziej w tą stronę, a tu mniej. Jednym właśnie z takich sposobów jest po pierwsze zaznaczenie sobie środka rękawa i po bokach, gdzie ma się kończyć, i podczas szywania nie przekraczam tych znaczników, wtedy wiem, że mam równo. Ja zszywanie rękawa na tym filmie nie będę pokazywać, podlinkuję w opisie, gdzie pokazuję, jak zszyć sweter, jak ładnie zrobić rękawki. To wszystko już na kanale u mnie jest, więc po prostu nie będę powielała tego samego. Jeśli chodzi tylko o zszycie boków, to tutaj jest bardzo prosta sprawa, ponieważ mamy ładny łańcuszek. Ja łapię oba oczka z dwóch stron i robię oczka ścisłe, zszywam sobie szydełkiem. Takie zszycie również jest u mnie na kanale. Wszystko Wam podlinkuję w opisie, jak to zrobić. Także tak, słuchajcie, ja tak naprawdę kończę zszywać drugi rękaw. Zszyję sobie całość i jeśli pokażę Wam, jak to u mnie wyszło, i ewentualnie jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. I mój płaszczyk już prawie gotowy. Na koniec jeszcze chciałabym Wam pokazać, że możecie sobie zrobić taką kieszonkę. To jest kieszonka zrobiona ze wzoru, to dokładnie takiego samego jak na kołnierz i na ściągacz, tutaj na dole, z tym, że oczywiście jest tutaj więcej oczek. Ja się nie mogę zdecydować, czy przeszyć tą kieszeń, czy nie. Nie do końca mi jest dobrze w takich kieszeniach, bo to też zależy od tego, w czym nam jest dobrze. Ja Wam już nie będę pokazywała wzoru, ponieważ dokładnie jest to samo, co na ściągaczu, z tym, że robimy po prostu cały czas oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę, po oczywiście zrobieniu pierwszego rzędu. Ja tutaj nabrałam 24 oczka i szłam sobie góra dół, ale wydaje mi się, że jest za mała ta kieszeń i chyba jej nie będę jeszcze takiej robiła.
W międzyczasie kot przyszedł. Mam nadzieję, że nie słyszeliście do końca tego miauczenia. Więc to jest jeszcze moja propozycja na kieszeń. Oczywiście taką kieszeń, jeżeli się zdecydujecie, mi się wydaje, że wyszła mi trochę za mała. Trzeba sobie po prostu dookoła igiełką przeszyć tutaj. Ładnie, można szydełkiem, oczkami ścisłymi, można igłą, wszystko zależy. Ja raczej tej kieszeni chyba nie użyję. Natomiast, tak jak tutaj zauważyliście, ja jeszcze wywijam sobie te rękawy, więc jeśli sobie ładnie tutaj zszyjecie i nawet zrobicie dłuższe te rękawy, to też można je wywinąć i też to fajnie wygląda. A jeśli chodzi o guziki, to ponieważ ja się nie mogłam zdecydować, czy dawać, czy nie, chociaż mam tutaj różne propozycje, no nie wiem, nie mogę się zdecydować, jakoś mi nic nie pasuje, to pamiętajcie o tym, że pomimo, że na przykład tak jak ja, nie zrobiliście sobie jeszcze dziurek, zawsze można taki guzik przyszyć bardzo blisko tutaj krawędzi, a od spodu, mniej więcej tutaj z drugiej strony, już Wam pokazuję, wziąć sobie po prostu włóczkę i zrobić takie kilka oczek łańcuszka. Dowolnie się tutaj wbić, ja już Wam tutaj przybliżę i pokażę. Coś takiego, tylko fajnie by było, gdybyście sobie wzięli tutaj z dwóch stron dłuższą włóczkę, dlatego że zobaczcie, jak ja przeciągnę oczko i przeciągnę tutaj od spodu tą pętelkę, to jest wszystko na lewej stronie, tak żeby nie było widać. Warto sobie po prostu z tej podwójnej włóczki przerobić kilka takich oczek, albo może być też z pojedynczej, nie musi być oczywiście z podwójnej. Na przykład o tyle i jeszcze raz z powrotem zamknąć tutaj w okrążeniu oczkiem ścisłym, po to, że na przykład jeżeli właśnie nie macie dziurek, zawsze można użyć takich dodatkowych tutaj takiego dodatkowego łańcuszka, żeby zrobić guzik. To bardziej może wygląda lepiej na czymś takim, bo wtedy ten guzik nam zachodzi jeszcze tutaj i on się tak lepiej wygląda niż ten. Dlatego ja tak się nie spieszyłam z dziurkami od guzika, bo wiem, że mam w razie czego te guziki i w razie czego dorobię sobie ten łańcuszek i po prostu będę tak nosiła. Oczywiście zanim to zrobię, ponoszę swój płaszcz, zobaczę jak się w nim czuję, czy potrzebuję te guziki, czy nie i wtedy sobie zadecyduję, czy ewentualnie zrobię ten łańcuszek od tyłu i czy będę przekładała guziki. To jest, słuchajcie, moja propozycja. Jeżeli macie jeszcze swoje, możecie oczywiście je dodać, ulepszyć. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i przepraszam za chrypę. Także do zobaczenia w następnym filmiku.